Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak Bitcoin koreluje z rynkiem akcji obecnie, a w przyszłości będzie bardziej korelował ze złotem i jak to cykle czteroletnie na dłuższą metę są nie do utrzymania na Bitcoinie. Zapraszam. Przyjrzyjmy się korelacji Bitcoina do indeksu S&P i do złota. Zacznijmy może od S&P. Tu mamy świeczki tygodniowe. U góry wykres S&P, a na dole mamy wykres Bitcoina. I wróćmy może trochę do przeszłości, kiedy rozpoczęła nam się korelacja Bitcoina z rynkiem akcji. Do 2017 roku Bitcoin szedł sobie swoim cyklem. Wzrosty, spadki tutaj 2013 szczyt na Bitcoinie, a jak widzimy na akcjach przez cały czas szliśmy w górę. Tutaj nie było za wielkiej korelacji. I dochodzimy do 2017 roku. I tu mamy grudzień 2017 szczyt na Bitcoinie, trochę później szczyt na S&P, potem lekka korekta i kolejny wyższy szczyt. 2018 tutaj mamy spadki rzędu 20%, no już prawie kryzys, ale szybko wybroniony. I co ciekawe, jak popatrzymy na Bitcoinie, tutaj też mieliśmy dołek. Tutaj było dno po pęknięciu bańki w 2017 roku i tu już dość mocno widać tą korelację. Dołek na akcjach i dołek na Bitcoinie. Co się działo dalej? 2020 rok i tutaj mamy panikę covidową, zjazd w lutym 2020, no i podobnie też mieliśmy szybki zjazd na Bitcoinie. Już wydawało się, że idziemy nową hossę, a tu wydarzenie, które zatrząsnęło rynkiem i nie tylko na całym świecie, spowodowało też szybki zjazd na akcjach i na Bitcoinie. Szybkie atakowanie, taka fałka, podobnie na akcjach. Tu na akcjach wyszliśmy nawet szybciej niż na Bitcoinie, no i potem już w górę. I co się działo dalej? I tu już mamy pierwsze takie zaburzenie, bo rynek akcji szczyt miał w styczniu 2022, Bitcoin listopad 2021 trochę bliżej, ale wcześniej zaliczyliśmy szczyt już w marcu 2021 i potem dość spora korekta. Na Bitcoinie prawie 50% korekty, no naprawdę duża i dopiero wyższy szczyt, który można powiedzieć, że jakiś taki podwójny szczyt nam się zrobił. Ale zasadniczo w bardzo podobnym czasie był szczyt na Bitcoinie jak na S&P. Potem spadki, dołek na akcjach październik 2022 i tu trochę później na Bitcoinie też mieliśmy dołek i od tego momentu idziemy już w górę. Na akcjach jakaś korekta nam, no korekty przez cały czas jakieś były, ale jakaś większa w lipcu 2023, na Bitcoinie też lekka korekta i potem w górę i zasadniczo akcje idą w górę z lekkimi korektami, a tutaj od marca do października no, była konsolidacja dość spora, rynek akcji szedł w górę, no i Bitcoin po wybiciu z tej konsolidacji kontynuuje hossę. To widać, no, że korelacja jest dość spora. Tak jak wcześniej nie było tam przed 2017 rokiem korelacji i zasadniczo wydarzenia na rynkach akcji nie wpływały na to, co się dzieje na Bitcoinie, no tak teraz już dość mocno widać, czy wybory w Stanach, czy podnoszenie stóp procentowych i tak dalej. Duży wpływ ma to, też się odbija na Bitcoinie. No nie ma też się co dziwić, weszły ETF-y, wcześniej weszły futuresy na Bitcoina i jakby no,
największe pieniądze, chyba w sumie teraz już największe pieniądze, jakie są obracane na Bitcoinie, no to już przechodzi z jakichś regulowanych rynków. No, ale to głównie w Stanach Zjednoczonych, czy z futuresów, czy teraz z ETF-ów, gdzie ETF-y zgromadziły no, ponad 5% wszystkich bitcoinów, no bardzo według mnie sporą ilość. Czyli tak, mamy dość sporą korelację rynku akcji z bitcoinem. A jak to się ma bitcoin do złota? Przejdźmy sobie na wykres złota. I zobaczmy. No złoto idzie ogólnie w górę i bitcoin też w hoście jesteśmy. A jak spojrzymy trochę wcześniej, no to tutaj złoto walczyło ze swoim ATH z 2011 roku i dopiero tam się udało przebić w 2020. 9 lat potrzeba było, żeby wrócić do swojego ATH na złocie, czyli dość sporo. Potem konsolidacja, coś podobnego jak teraz na Bitcoinie. Ci, co mieli złoto, też tam nie bardzo wierzyli już niektórzy w to, że w końcu wybijemy, bo tu jeden szczyt, drugi, trzeci, dopiero wybicie, kolejny w sumie czwarty. Dopiero w marcu tego roku nastąpiło wyjście górą i rozpoczęcie takiego rajdu w górę na złocie. Więc tutaj za dużej korelacji nie ma ze złotem. Szczyty na Bitcoinie też nie pokrywają się nam ze złotem, bo tutaj mieliśmy konsolidację od lipca praktycznie do stycznia 2024, gdzie Bitcoin zaliczył hossę, dołek Bessy. Zobaczymy wcześniej, no też 2011 rok szczyt na złocie i dopiero te 9 lat później. Czyli na razie ta korelacja jest taka praktycznie bliska zeru. Ale dlaczego ta korelacja będzie nam się zwiększać? Dlaczego według mnie Bitcoin będzie bardziej korelował ze złotem niż z rynkami akcji? No, w sumie Bitcoin zaczął trochę tak jak złoto. Kiedyś gdzieś złoto było takim świecidełkiem, ktoś tam sobie używał, ładnie wyglądało. Potem weszło złoto jako pieniądz i ludzie zaczęli wybijać złote monety, wymieniać się złotem, a potem zaczęli gromadzić złoto jako zabezpieczenie na trudne czasy i złoto stało się takim story of value. No i z Bitcoinem taka szybka historia. Na początku założenie było takie, że Bitcoin będzie takim pieniądzem, będziemy sobie płacić. No i w sumie trochę tak przez chwilę było. Gdzieś tam ktoś kupił pizzę za 10 tysięcy bitcoinów. Powstał Silk Road. Cała masa różnych transakcji była właśnie w darknecie i to głównie one tam przeważały kupowanie nielegalnych rzeczy poprzez Bitcoina. No ale te czasy już minęły, bo o wiele bardziej się opłaca stablecoinami płacić niż Bitcoinem, no bo tutaj mamy stałą cenę. Opłaty też są mniejsze, jak te stablecoiny są na Ethereum, na Tronie i na jeszcze innych kryptowalutach, więc Bitcoin jakby już zszedł z tego, że płacimy. No sam też gdzieś kiedyś płaciłem Bitcoinem w sklepie, czy nawet Litecoinem też w restauracji płaciłem, ale to tak mówię, stare czasy. Teraz raczej już nie zmierzamy do tego, żeby płacić Bitcoinem, tylko właśnie zmierzamy do tego, że Bitcoin staje się taką naśladowcą złota, czyli takim store of value, gdzie będziemy przechowywać sobie na ciemną godzinę, czarną godzinę Bitcoiny, czyli gdzieś tam zapasy, jak jeszcze nie wiem, Stany czy jakieś inne kraje zaczną sobie robić, czy tam banki centralne robić rezerwy w Bitcoinie, no to już mamy bardzo bliźniaczo podobne do tego, co się dzieje na złocie. Czy tak będzie? No nie wiem, na razie jakiś taki trend jest dość mocno pozytywny dla dla Bitcoina. No po tym jak Trump wygrał wybory, no to może się jeszcze mocniej rozkręcić, więc długofalowo na razie to wygląda wszystko pozytywnie dla Bitcoina. Choć technologia jest nowa, więc ryzyko jest takie, że coś się tu może wykrzaczyć i gdzieś w protokole może się okazać, że jakiś jest błąd. No, już tam było kilka błędów zaszytych w kodzie. Część zostało naprawionych. Pytanie, czy wszystkie, czy nie. Nie wiadomo. No na razie wygląda to ok, ale jak mówię, nowa technologia, więc tu wszystko się może jeszcze zdarzyć
i nie ma takiej historii jak złoto, no ale idziemy bardziej w tym kierunku, żeby to Bitcoin naśladował to, co się dzieje na złocie. A tak jak pokazywałem, na złocie na przykład mieliśmy szczyt w 2011 i potem 9 lat trzeba było czekać, żeby znowu było ATH. No. Tutaj mamy te cykle 4-letnie na Bitcoinie. Już widać, trochę nam się zaburzyły w tym 2021. Tutaj ten szczyt niby trochę wcześniej, potem jeszcze niby był szczyt już zgodnie z planem w listopadzie. Więc niby tak, ale niewiele wyższy od tego, więc ci, co się kaszowali już w marcu, to w sumie wyszło ok, jak na samych górkach wychodzili, tutaj za wiele się już nie zmieniło. Więc uważam, że bardziej trzeba będzie się koncentrować długofalowo na Bitcoinie i może być tak, że ten Bitcoin może nawet rosnąć przez kolejne lata, a potem jak przejdzie jakąś bestę, to będzie trwała dłużej niż tam 1,5 roku czy tam 2 i możemy czekać dłużej na nowe ATH niż 4 lata w tych cyklach 4-letnich, że raczej to już jest zbyt duża korelacja na dzień dzisiejszy z rynkami akcji, ale jeżeli będzie właśnie Bitcoin traktowany jako store of value, no to tutaj bardziej korelacja z rynkiem złota i jak widać rynek złota nie do końca koreluje nam tutaj z rynkiem akcji i potrafi gdzieś rosnąć długo, ale też i długo spadać. Jak będzie teraz w najbliższej przyszłości? Nie wiadomo, ale no może być ciekawie, bo zaprzysiężenie Trumpa w styczniu przyszłego roku to może być jakaś korekta, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czy już pęknięcie bańki. Myślę, że to będzie dużo akurat jeszcze na tym etapie zależało od tego, co się będzie działo na rynkach akcji. No na razie jest tutaj, jak widać, euforia, jest hossa na wszystkim, czy to na złocie, czy to na S&P, tutaj ładna hossa, na Bitcoinie. Gdzieś zaczynają się budzić altcoiny, więc na razie jest pozytywnie. Warto obserwować, co się będzie działo i bardziej patrzeć, jak to wszystko ewoluuje i nie przywiązywać się za bardzo do schematów, które gdzieś w przeszłości były. No na razie sprawdza się najlepszy schemat kupić Bitcoina i najlepiej nic nie robić, tylko go trzymać przez cały czas i no jeżeli ktoś nie potrzebuje sprzedawać, nie potrzebuje pieniędzy, bo gdzieś sobie zarabia, no to ta strategia była najlepsza. Czy najlepsza? No w sumie najbezpieczniejsza, bo nie stresowaliśmy się ze sprzedażą kupnem na różnych giełdach. No a najbardziej można było zarobić na strategii kupowania w dołkach i sprzedawania na szczytach. A jeszcze bardziej przy zlewarowaniu siebie, czyli przerzucanie sobie bitcoinów na altcoiny po tym, jak się rozpoczynał alt season. No to już wydaje mi się, że nie jest dla wszystkich i każdy powinien sobie wybrać to, co dla niego jest najlepsze, bo de facto można przekombinować, a jak widać na razie trzeba się trzymać tego, co jest. Tak jak był fajny hype kilka lat temu na spółki gamingowe w Polsce, no tak teraz jest kiepsko i te spółki raczej spadają, pomimo tego, że gdzieś rynki idą w górę, więc nie ma też się co przywiązywać do danego waloru. I to właśnie a propos tych spółek gamingowych, tak jak Bitcoin ładnie idzie w górę, ale może też się zdarzyć, że wejdziemy w jakąś dłuższą bessę i będzie dłużej spadał i może się okazać, że dopiero będzie czekać z 10 lat na to, aż wróci do swojego ATH wcześniejszego. Szczególnie, że przy większej kapitalizacji potrzeba też większego kapitału, żeby tym rynkiem ruszyć. Dobra, myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia i do następnego razu.